co się dzieje w Hollywood, kiedy film zarobi mnóstwo pieniędzy? Kręci się kontynuację i tutaj jest zaskoczenie, ponieważ poprzednia produkcja z tej serii, czyli Miasteczko Salem, była miniserialem, ale dostała kontynuację w postaci filmu kinowego. To jest ekstremalnie rzadki przypadek, tym bardziej, że akurat na kontynuację stwierdzono, że trzeba czekać aż 8 lat. Czemu? Nie mam pojęcia, naprawdę czemu tak sobie wymyślili. W każdym razie powrót do Miasteczka Salem z 1987 roku jest to ten rzadki przypadek, że tak to rzeczywiście miało miejsce. I właśnie, i tutaj się zaczęło dziać dziwnie, można byłoby powiedzieć, bo za reżyserię, pewnie, że tak, był odpowiedzialny Larry Cohen. Larry Cohen to był facet, który już był brany pod uwagę przy okazji poprzedniego filmu, nie tylko jako reżyser, ale również jako scenarzysta. No i gdy dostarczył scenariusz, uwaga, mam tutaj informacje na ten temat, to gdy dostarczył scenariusz do tegoż filmu, to okazało się, że został on odrzucony, a producenci nazwali go jednym z najgorszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytali. Tak to rzeczywiście się stało. No niestety, oryginalną adaptację napisał Paul Monash i tak to rzeczywiście zostało i dziękuję bardzo. Ale kiedy tak jak najbardziej, kiedy przyszedł pomysł na to, żeby zrobić drugą część, no to stwierdzono, okej, Larry, masz jeszcze szansę, masz szansę się odkupić, rzeczywiście masz możliwość nam pokazać przy okazji kontynuacji, na co cię stać, napiszesz scenariusz, wyreżyserujesz, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i dostał przy okazji tego filmu możliwość, po czym film został wycofany z dystrybucji kinowej po tygodniu, bo delikatnie mówiąc nie spodobał się zarówno krytykom, jak i widzom, no i był delikatnie mówiąc totalną klapą. Budżet $12 milionów. Może to nie wygląda zbyt dużo, ale jest to 3 razy tyle, ile mieli w serialu w 79 roku. Pewnie, że tak, a poza tym pamiętajcie, to jest 87 rok, więc rzeczywiście bardzo dużo tutaj się działo. Fabuła, no jest to teoretycznie kontynuacja, tak? Kontynuacja poprzedniego filmu, ale oglądając go zastanawiam się, gdzie tutaj widać tę kontynuację. No bo nasz główny bohater wraz z synem, no oczywiście, że tak, przyjeżdżają do miasteczka Salem, no i to jest tyle, jeżeli chodzi o jakikolwiek związek z poprzednią częścią. W ogóle, jak tutaj widzisz, jest miniaturka, tak? Pojawia się na niej Barlow, ten wampir. W ogóle są 3 miniaturki. Daj mi znać, która ci się pokazała, bo akurat testuję taką opcję na YouTubie. Czy to jest ta, czy rzeczywiście ta już z napisami po angielsku i z takim hrabią Barlowem, chciałem powiedzieć, hrabią Orlokiem nad miastem. Daj mi znać, która ci się pojawiła. I rzeczywiście tutaj już było źle, już to akurat nie miało sensu, no ale sam koncept, mamy faceta, który przyjeżdża, jest antropologiem, gdzieś tam był umówmy się, w Ameryce Południowej, tam gdzieś śledził, obserwował, nagrywał różnego rodzaju plemiona, które mają swoją kulturę, no i są czymś dziwnym, czymś innym dla nas, osób z kultury zachodniej, można było rzec, z Europy, z Ameryki i tak dalej, z Ameryki w sensie kraj. No i przyjeżdża do tego miasta, no i nagle okazuje się, on ogarnia, że w tym mieście są wampiry. No, trudno darmo, tak? No rzeczywiście tak to się dzieje. Są wampiry, nagle ten jego syn gdzieś tam jest wciągany w konszachty z dziewczyną. No wiadomo, on przy okazji też. No i on to wszystko widzi. On to wszystko rozumie. Ale ponieważ jest antropologiem i oni proszą go, żeby napisał im Biblię. Bladewood powiedział, że Biblię Erebu. No to stwierdza, dobrze, ja to zrobię, ale mój syn ma być w porządku. Tak się zastanawiałem, czy tutaj to rzeczywiście może być dobre, bo każda podjęta decyzja, mam tutaj notatki, mam ciekawostki z IMDb, także nie będzie, mam nadzieję, najgorzej. Jeżeli to doceniasz i lubisz takie recenzje, to daj suba jak najbardziej, bo tutaj kultowe horrory pojawiają się co środę, już od prawie 300 odcinków, czyli jak sobie łatwo pomyślisz, już od prawie 6 lat, więc rzeczywiście bardzo, bardzo grubo. I trzeba przyznać, że no ten scenariusz Larry'ego Cohena no nie był cudowny, nie był rzeczywiście dobry, bo mamy tego faceta, on tam niby tę Biblię tworzy, po czym nagle stwierdza, że nie, jednak wampiry są głupie, no po prostu mnogość debilizmów na potrzeby tego filmu to jest zastraszająca, wiesz, można powiedzieć, mnogość debilizmów na centymetr kwadratowy taśmy celuloidowej jest Dobrze, nie będę przeklinał przy okazji póki co, bo to akurat nie ta recenzja. Jest duży, rzeczywiście jest duży. Bo tutaj fabuła w ogóle się nie trzyma kupy, wiesz?
od początku aż do końca. Tutaj nic nie ma sensu. W ogóle dzieciaki bluzgają więcej niż dorośli. Naprawdę, młody, który jest jego synem, to on ciągle, co słowo, co chwilę do ojca, a ojciec: ale czemu ty tak do mnie mówisz? Tak się zastanawiałem, facet, co to jest. Też będzie za chwilę o tym, kto tutaj w tym filmie występuje, jaka jest gra aktorska i tak dalej, bo powiedziałem gra aktorska, nie można mówić o czymś, czego nie ma. Ale za chwilę będę starał się nawiązywać do tego. W każdym razie fabuła, póki co. Ogólnie ona nie istnieje rzeczywiście. Wyobraź sobie taką sytuację. On właśnie jest z tymi wampirami, kiedy dowiaduje się rzeczywiście, że to są te postacie. Oczywiście, no to jak najbardziej stwierdzam, muszę tutaj pogadać, siąść. Syn idzie z dziewczyną tam, chodź pójdziemy, zobaczymy. Idą do szkoły, nagle okazuje się, że w szkole ksiądz, pastor czy inna osoba udziela ślubu dzieciakom. Nie, dobrze powiedziałem. W kościele, w szkole, mam nadzieję, że nie w kościele, bo to już w ogóle była głupota, dzieciaki, wampiry dostają ślub, tak, wychodzą elegancko, o parę, jesteśmy w porządku, nie? Ale czemu wy ich tutaj obgryzacie? No bo dzisiaj jest specjalna okazja, bo normalnie to my sobie krowy pijemy. Tak, my sobie krowy pijemy, ale dzisiaj, ponieważ jest ślub, to jest specjalna okazja, więc możemy sobie turystów wypić. Rozumiesz to? Rozumiesz? No to dobrze, bo rozumiesz więcej niż ja. I naprawdę akurat tego rzeczywiście w tym filmie nie ogarnąłem i po prostu to jest coś dla mnie, co było więcej niż dziwne. Powiedzmy, że było więcej niż dziwne. Więc ten film pod względem fabularnym nie istnieje. On naprawdę się nie ma do niczego, wiesz, się przypiąć, bo względem poprzedniej części tylko i wyłącznie sam fakt, że to jest miasteczko Salem. Bo nie mamy żadnych bohaterów z poprzedniej części, a jeżeli było dane ci obejrzeć miniserial, albo w ogóle znasz chociażby którykolwiek z filmów albo seriali oczywiście o miasteczku Salem, to wiesz, że jest szansa na to, ażeby bohaterowie z oryginału powrócili. Bo była taka możliwość. Tutaj rzeczywiście koncept był całkowicie inny. Czy może już aktorzy nie chcieli, czy rzeczywiście okazałoby się, że byłby zbyt duży budżet, jeszcze większy niż te 12 milionów dolarów, czy twórcy stwierdzili, nie, ja mam lepszy pomysł, będzie rzeczywiście fajnie, będzie rzeczywiście lepiej. Nie mam pojęcia, nie chcę naprawdę zgadywać, bo ten film to, powiedziałbym, strata czasu. No ale to wtedy, jeżeli film jest stratą czasu, to czym jest recenzja tego filmu? No nie wiem, to już sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo źle. Mówiłem wcześniej o aktorach, że tutaj jest bardzo, bardzo słabo. Nie jest bardzo słabo. Samuel Fuller. Mam go tutaj odnotowanego jak najbardziej. Samuel Fuller pojawia się w tym filmie. Postać drugoplanowa, musiałbym przyznać, że rzeczywiście on był postacią drugoplanową w tym filmie, ale wcielił się bardzo ładnie i to w postać doktora Van Mira, tak się nazywa w tym filmie. I jest on, no tak samo powiedzmy, jak dr Van Helsing, jak wiele innych postaci, jest zabójcą wampirów, no więc rzeczywiście on tutaj się pojawia i jest on dobry. Naprawdę, jego postać jest dobra, jest interesująca, intrygująca. W ogóle w pewnym momencie, kiedy oglądałem scenę z nim, mówię, kurczę, ja ten film widziałem. Okazuje się, że gdzieś tam, no domyślam się, że to raczej w erze VHS-ów, czyli umówmy się, końcówka lat 80., początek 90., gdzieś ten film obejrzałem, wiesz, pewnie kojarzyłem go. Tę konkretną scenę akurat, która się rozgrywa w szkole, to pamiętam jak dziś, bo film oglądałem wczoraj. Więc rzeczywiście to jest jak najbardziej w porządku i on tutaj się spisuje. Pewnie, że tak, no. Nie jest on wybitnym aktorem, to się nie czarujmy. W ogóle tak naprawdę facet jest najbardziej znany z tego, że reżyseruje filmy, bo w jego filmografii, sprawdzałem dopiero co, w jego filmografii jest 63 filmy jako scenarzysta, 36 jako aktor i 37 jako reżyser, więc jest bardziej znany z tego, że stoi po drugiej stronie kamery niż przed kamerą, no ale akurat stwierdzono, będzie dobrze, damy radę. Słuchaj, no nie jest źle. Roman Polański, Quentin Tarantino też czasami się pojawiają przed kamerą, mimo że akurat są bardziej znani z tego, że są reżyserami. No ale to już jest normalna sprawa. Więc tak, jak najbardziej sprawdziłem sobie. Fuller, Samuel Fuller, rzeczywiście fajna postać, dobrze zagrana w tym filmie. Jeżeli chodzi o pozostałych, no to jeszcze tyle. Naprawdę, uwierz mi, Mięsny Jeż. Mam nadzieję, że kojarzysz. Kuchenne rewolucje, Love Island i tak dalej, i tak dalej. Tam gra aktorska jest dużo lepsza, wiesz?
Kiedyby do tego filmu wrzucić panów Himmelbacha i Maklakiewicza, to oni by za to powinni dostać Oscara, bo byliby naturalni, byliby świetni, byli cudowni. A tutaj rzeczywiście, i to nieważne, czy mówimy o tym segmencie, kiedy nasi główni bohaterowie, nasz główny, czyli tak, Joe Weber, Michael Moriarty w tejże roli jest w Ameryce Południowej, czy już potem, kiedy przyjeżdżają do Ameryki, do miasteczka Salem, cały czas jest źle, wiesz, jest bardzo źle i nieważne, czy on gada z Indianami, czy on gada rzeczywiście ze swoją żoną, czy cokolwiek, jest koszmarnie, jest bardzo źle. Młody, czy jego syn mu dorównuje, całe miasteczko, czyli wampiry, czyli starszyzna, kogo tam mamy, sędzia, policjant i tak dalej, no to po prostu jest źle i jest bardzo źle, więc zaskoczony byłem. Byłem bardzo zaskoczony, jak przygotowując się do dzisiejszej recenzji, sprawdziłem właśnie filmografię Larego Cohena, tego faceta, który wyreżyserował ten film, żeby sprawdzić, że on jako scenarzysta ma aż 87 filmów, a jako reżyser 21. Więc tak się zastanawiam, kto ci pozwolił, kto stwierdził, to będzie dobry pomysł, dajmy facetowi jak najbardziej, niech robi coś dalej, coś więcej, bo może być rzeczywiście ciekawie. No nie, naprawdę nie, bo aktorsko tutaj jest źle, ale aktorzy nie mogą dać z siebie super fajnego wykonania, nie mogą rzeczywiście pokazać możliwości swoich, gdy mają beznadziejny scenariusz, gdy rzeczywiście reżyser nie ma pojęcia, jak do nich dotrzeć, gdy rzeczywiście wytwórnia klepnęła taki film z dużym budżetem, bo teraz idę o zakład, że gdybyśmy jakiemuś twórcy, no powiedzmy tak, taki bardziej offowy, czyli na przykład dostaje Kevin Smith, Ken Loach czy Jim Jarmusch po $12 milionów, czy są w stanie zrobić ciekawą produkcję. Na pewno są w stanie zrobić ciekawą produkcję, a tutaj rzeczywiście naprawdę bardzo boli. Nie wiedzieć czemu w ogóle w tytule filmu i w samym filmie wykorzystali tą samą scenografię, scenerię, mimo że kręcono był w innym miejscu niż ten miniserial z 79 roku. No ale akurat jakoś tak to rzeczywiście się zrobiło, ułożyło, że taki był koncept. No ale to przede wszystkim jest inaczej, to przede wszystkim ma być horror. To ma być straszak, gdzie rzeczywiście, jeżeli chodzi o wampirę, no to wiadomo, że kiedy mamy, powiem w ten sposób, kiedy mamy produkcję o duchach, no to wiadomo, że będzie dużo straszaków, może powiedzmy jakiś tam klimat, a kiedy wchodzi Jason czy tam Ghostface, no to wiadomo, że będzie dużo czerwonego barwnika, będzie bardzo mocno. Jeżeli chodzi o wampiry, no tutaj powinna być taka mieszanka, tak, troszeczkę fajnego klimatu, kilka rzeczywiście straszaków, plus pewnie, że tak, czerwona farba się również musi pojawić, a tutaj powiedzmy jest źle, bo naprawdę kiedy już ktoś tam powiedzmy jest w jakiś sposób pokazywany, no to tylko ciach, mamy osobę, uchylenie głowy, bo trzeba gdzieś tutaj rzeczywiście się przyssać i tyle, i nic więcej. I wiesz, ani nie ma żadnych straszaków, ani co było tak naprawdę siłą pierwowzoru, czyli miniserialu, nie ma klimatu. W tym filmie naprawdę nie ma nic. Tak mam odnotowane tutaj odnośnie straszenia i efektów wizualnych, że efekty wizualne to dno. I tutaj nie będę nawet, jak to mawiał Piotr Bałczoczyk, polimeryzował z tym, bo to rzeczywiście jest źle zrobione. Naprawdę to jest bardzo źle wykonany film. Ja nie mam pojęcia, na co Larry Cohen wydał 12 baniek, jeżeli chodzi o ten film. Bo Stephen King no, na pewno musiał mieć zapłacone za prawa. Pewnie, że tak, ale domyślam się, że to już było przy okazji oryginału wykonane, że proszę bardzo, tutaj masz pieniądzury i mamy prawo do tego, żeby zrobić za jakiś czas twój film. Tym bardziej, że do dzisiaj Warner Brothers posiada prawa, no bo chociażby ten film z 2024 roku był właśnie zrobiony, miał być co prawda w kinach, ale został finalnie wyświetlony na Maxie, na platformie, którą właśnie Warner Brothers jest właścicielem. No i rzeczywiście tak się zastanawiałem, co to poszło nie tak, jak to poszło nie tak, gdzie to poszło nie tak. Naprawdę w tym filmie tak się zastanawiałem, czy cokolwiek się będzie zgadzało, czy będą jakiekolwiek pozytywy. I jest. I powracam w tym momencie do Samuela Fullera. Rzeczywiście jego postać, on jest, jak to powiedzieć naokoło, żeby tutaj można było pewne rzeczy wymienić. Jest on zabójcą nazioli, tych, którzy uciekli
z Niemiec, z Austrii po 1945. Jest on właśnie facetem z Rumunii, który się tym zajmuje. Jeździ po całym świecie, tam ich szuka, wiesz, mówi tutaj akurat, byłem w Argentynie, byłem w Brazylii, ja ich nie szukam, ja po prostu ich znajduję i ich rozwalam. Rzeczywiście, on nie chce ich osądzić, on po prostu wie, że oni są winni, dziękuję bardzo. I ta jego cała postać, ta otoczka i to, co się z nim dzieje, no to jest jak najbardziej pozytywne w tym filmie. W miarę to wygląda dobrze, no mimo, że to nie jest rewelacyjnie napisane, ale w całym tym bagnie tego filmu, gdzie rzeczywiście, no tutaj nic nie ma sensu, nic rzeczywiście się nie udaje, bo nawet kiedy już nasz bohater w scenie finałowej walczy z sędzią, który oczywiście jest tym najstarszym, największym, najpotężniejszym i tak dalej, facetem, który może dużo, no to jeżeli on żyje kilkaset lat, a raczej takie mamy przesłania z tego filmu, że rzeczywiście sędzia już jest leciwym wampirem, że rzeczywiście już trochę widział i to nie jest jego pierwszy rodeo. Nawet też kiedyś czytałem jeden z komentarzy pod którąś recenzją i tam jakaś osoba napisała, że jak to jest, że właśnie wampiry są zawsze takie bogate. Ktoś odpowiedział, jeżeli żyjesz 300 lat i nadal jesteś spłukana, no to po prostu zasługujesz, żeby umrzeć jako wampir. Więc rzeczywiście coś jest. Tutaj jest powiedziane, czemu te wampiry są bogate, skąd mają pieniądze i tak dalej. I ani, jak to ładnie mówi to chyba żona sędziego, i ani 1 cent nie jest od rządu amerykańskiego. Także rzeczywiście tym się bardzo szczycą. No powiedzmy, nie wiem, czy jest za bardzo czym, no ale jakoś tak rzeczywiście koncept był, że musi być dobrze, musi być fajnie, musi być ciekawie. Ale twórcy postanowili i chyba postawili sobie za cel, żeby przebić 1. Nie wiem za bardzo w czym, bo akurat nie udało im się, ale chyba stwierdzono, dobrze, mamy budżet większy, więc mamy większe możliwości, ale tak, nie mamy ciekawych aktorów, bo ja nie mówię, że muszą być nazwiska, prawda? No bo wiadomo, że w 87 już można było wziąć dobrych, ciekawych aktorów, zawsze można było wziąć ciekawych aktorów, ale nawet za tę kwotę, którą tutaj mamy, 12 milionów, jeżeli nawet załóżmy, że połówkę, 6 baniek przeznaczono by na aktorów, to można za te pieniądze wziąć ciekawych aktorów, ale gro osób, które chce pracować przed kamerą, robi jedną podstawową rzecz. Bierze scenariusz, czyta i mówi, tak, podoba mi się to, będę występować w tym filmie, albo nie no stary, nie rób sobie jaj, po prostu przecież to jest dno. I domyślam się, że akurat tutaj był ten drugi aspekt raczej grany, że osoby zabrały scenariusz, powiedziały, to nie jest warte, uwierz mi, to nie jest warte. Wiem, że to można było pewnie wziąć Michaela Caina, który chyba najbardziej słynął z tego, że grał w Gniotach, bo rzeczywiście scenariusz nie był najlepszy, ale zgadzała się wypłata. I kilku takich aktorów oczywiście znajdziemy. Danny Trejo występuje w kilkunastu filmach rocznie, a większość z nich pewnie na tobie nie są znane. Eric Roberts również, a kiedyś to były osoby, kiedyś to byli aktorzy znani z dobrych filmów, wiadomo przecież. Eric Roberts występował w filmie Konczałowskiego i tak dalej. Mimo, że akurat Eric Roberts razem z Larrym Cohenem spotkają się za kilka lat w filmie Ambulance, gdzie tam m.in. Tony Turner, a także James Earl Jones, czyli głos Dartha Vadera będzie, i powiem, że akurat Ambulance nie jest najgorszym filmem, a przynajmniej nie był najgorszym, kiedy oglądałem go właśnie gdzieś tam w latach 80., ale to było dawno temu i nieprawda. Ale wróćmy do teraźniejszości. Powrót do miasteczka Salem, no to nie jest dobra produkcja, wiesz, no nie będę ci nic tutaj ściemniał, tak obejrzyj sobie, bo rzeczywiście warto, nie. Ta produkcja nadaje się obejrzenia tylko i wyłącznie z 3 powodów. Po pierwsze, uwielbiasz, jesteś zakochana w twórczości Stephena Kinga i wszystko, co jest nakręcone na podstawie Kinga, oglądasz. To jak najbardziej, wtedy też oglądasz. 2, uwielbiasz miasteczko Salem i nieważne, jak bardzo tandetny to jest produkt, jak bardzo beznadziejna jest to produkcja, też oglądasz. I 3, no jeżeli jesteś osobą, która nie ma nic innego do roboty, jeżeli już na przykład znudziło Cię patrzenie, jak Cię woda gotuje, jak trawa rośnie, albo rzeczywiście jak rybki zjadają karmę w akwarium, to tak, wtedy możesz ten film zobaczyć. W innym przypadku odradzam, naprawdę odradzam, jest to zła produkcja, jest to bardzo zła produkcja, jest to bardzo zła produkcja. Tak zła, że powiem w ten sposób, gdybym miał więcej czasu, akurat teraz jestem przed urlopem, gdybym miał więcej czasu, to mógłbym się pokusić o tego, żeby zrobić z tego bluzganą recenzję, bo w tym filmie poza jedną postacią nic się nie zgadza. Naprawdę nic się nie zgadza i ja się nie dziwię. Powiem w ten sposób. Ten film został wycofany z kin po tygodniu wyświetlania. Nie to, że
wytwórnia powiedziała, ok, damy radę, niech będzie wyświetlany przez miesiąc, 2 miesiące. Nie, oni wycofali film z kina. Stwierdzili, że jest zły, że ma beznadziejne oceny wśród krytyków. Widzowie też nie idą do kas, więc go wycofujemy. I rzeczywiście Larry Cohen podziękowano mu i w ten sposób. Czy znasz drugi film, który tak potraktowano, który wytwórnia stwierdziła, kurczę, to jest źle, on w tym momencie jest wyświetlany przez 3 dni, przez 4 dni, tutaj jest bardzo słabo, dzwonimy do dystrybutorów, dzwonimy do kin, usuwamy tę kopię, palimy wszystko, w ogóle, żeby tego nie było, tak, rozpalimy sobie kominek i tam wrzucimy. Czy znasz? Napisz mi w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy tylko i wyłącznie Powrót do miasteczka Salem jest tym wyjątkiem, że jest beznadziejnie, że jest źle, że jest super źle, czy jednak to jest częstszy, przepraszam bardzo, ale moja dykcja przy okazji z tym metalem na zębach ciężko, czy jest to rzecz, która się dzieje w miarę relatywnie często, bo no ja oglądam filmy, tak powiedzmy, interesuję się filmami od 93 roku i nie przypominam sobie, ażeby to rzeczywiście miało miejsce za często, że studio stwierdza, kurczę, musimy ten film wycofać, nie dlatego, że coś się wydarzyło, nie dlatego, że powiedzmy ktoś tam protestuje, albo miało miejsce jakieś wydarzenia, które sprawiają, że ten film z nimi koreluje, a nie powinien. A tak było rzeczywiście bardzo często przy okazji filmów, zwłaszcza kina akcji, gdzie tam powiedzmy jakieś eksplozje i tak dalej, nie będę tutaj się zagłębiał w szczegóły, no ale nie przypomniałem sobie, bo Miasteczko Salem, no rzeczywiście nie zasługuje na to, ażeby tak zły film tutaj oglądać. W ogóle, jak mówiłem wcześniej, są na plakacie umiejscowiono tego hrabiego Barlowa, który pojawia się w jedynce. Jestem ciekaw, którą w ogóle miniaturkę dostaniesz, bo są 3 w tym momencie, tak mi się wydaje. Akurat YouTube ma taką opcję, więc testuję 3. Napisz mi, która miniaturka cię pojawia, czy masz tą z wampirem pokazującym zęby, czy jednak tego masz takiego wampirasa, który tam się pojawia. Ale co jest ważne, na tej liście tutaj jest dużo więcej kultowych horrorów i dużo więcej dobrych. Obejrzyj, bo zdecydowanie warto.